Serdecznie zapraszam do odcinka 23 playlisty Polska Bryza pod tytułem Potop część pierwsza. W poprzednim odcinku 22 opowiedziałem o znaczeniu kościoła grecko-katolickiego w Polsce współczesnej. W tym odcinku opowiem o ostatnim królu dynastii Jagiellonów. Zanim przejdę do rozważań dotyczących potopu szwedzkiego, należy zadać pytanie, jak do tego doszło i jakie wydarzenia historyczne doprowadziły do ponurych czasów klęski i ofiar Rzeczypospolitej w skali porównywalnej do II wojny światowej. Zacznijmy od pojęcia niepodległości. W związku z państwowymi obchodami Dnia Niepodległości Polski, związanymi z datą 11 listopada 1918 roku, powstaje pytanie, czy faktycznie można uznać ten dzień za dzień uzyskania niepodległości naszego małego imperium i czy oznacza to, że od tamtej pory jesteśmy naprawdę niepodlegli? Co oznacza termin niepodległość? Czy faktycznie jest to suwerenność i wolność prowadzenia własnej polityki, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej? A może interpretacja ta jest błędna, jak wskazują działania naszych rządzących? Czy państwo suwerenne oddaje swoje zasoby militarne, gospodarcze i finansowe obcemu państwu, będącemu w stanie wojny? Czy suwerenność oznacza niszczenie gospodarki, odbieranie majątności obywateli oraz prowadzenie polityki sprzecznej z interesami danego kraju? Czy państwo suwerenne może istnieć kierowane przez wszelkiej maści służby specjalne obcych państw i mocarstw? Niestety, odpowiedzi na te pytania są zbyt oczywiste i powstaje tylko pytanie, kiedy naprawdę utraciliśmy niepodległość i jakie obce siły miały w tym procederze swój udział. Nasza niepodległość jest tylko fragmentem iluzji, tworzonej przez media i pseudohistoryków na przestrzeni wieków. Można przyjąć, że początek utraty naszej niepodległości rozpoczął się już w XIII wieku, kiedy Konrad I sprowadził Krzyżaków na polskie Mazowsze. Wkrótce Krzyżaków połączyły wspólne interesy z Litwinami, Łotyszami i Estończykami. Kolejny błąd popełnił w 1308 roku Władysław Łokietek, zapraszając Krzyżaków na Pomorze Gdańskie, a po wygranej bitwie z Krzyżakami i Prusakami 15 lipca 1410 roku Władysław Jagiełło, król Polski, doprowadził do podpisania haniebnego pokoju toruńskiego, zawartego 1 lutego 1411 roku, na mocy którego Rzeczypospolita utraciła Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską. Działania Litwina Jagiełły nie były przypadkowe i była to kontynuacja planu rozpoczętego 14 sierpnia 1385 roku, kiedy Jagiełło w imieniu Litwy zawarł z koroną Królestwa Polskiego unię w Krewie i już rok później awansował na polskiego króla. Można więc przyjąć, że kolejnym kamieniem milowym na drodze utraty naszej suwerenności był rok 1385. Przypieczętowaniem naszego losu było podpisanie cyrografu w zamian za naszą niepodległość, czyli Unia Lubelska z 1569 roku, kiedy powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów stworzona z Litwy i korony Królestwa Polskiego. Na tronie polskim zasiadali już oficjalnie od roku 1386 kolejni agenci wpływu księstwa litewskiego, współpracujący z agentami niemieckimi działającymi w cieniu. Litwini i Niemcy oficjalnie prowadzili wrogą politykę skierowaną przeciwko księstwom ruskim, wykorzystując bez przeszkód koronę Królestwa Polskiego i krew jej obywateli. Kogo winić za ten stan rzeczy? Dlaczego polskie elity z XIV wieku i kolejnych nie dostrzegły niebezpieczeństwa utraty suwerenności i zagrożenia korony Królestwa Polskiego? Koroną rządziła przede wszystkim szlachta i bogaci właściciele ziemscy, a więc trudno winić jej obywateli, którzy nie mieli żadnego wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Tak naprawdę rządziła prywata i zasada niech się pali, niech się wali, byleby skarbiec bogacza nigdy nie świecił pustkami. Niestety nasza iluzja zmieniła się od tamtych czasów zdecydowanie na gorsze.
Sądzę, że w rankingu ilości agentów na ilość rządzących mamy bezapelacyjnie pierwsze miejsce na świecie. I tak naprawdę nie jest problemem wskazać, kto jest agentem, ale odpowiedzieć na pytanie, kto nim nie jest. Ostatnim z dynastii Jagiellonów był Zygmunt II August, zwany również Zygmuntem Augustem z Bożej łaski królem Polski. Wielki książę litewski, a także książę ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej itd. Jego koronacja na króla Polski odbyła się 20 lutego 1530 roku i została dokonana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Łaskiego. Zygmunt II August kontynuował wcześniejszą politykę Jagiellonów, skierowaną przeciwko cesarstwu rosyjskiemu i w 1557 roku przeprowadził tzw. wyprawę posfolską, w wyniku której zmusił inflacką gałąź zakonu krzyżackiego do stanięcia po stronie polsko-litewskiej przeciwko Rosji. Rozpoczęła się I wojna północna o panowanie nad Bałtykiem. Powstaje pytanie, w czyim interesie było prowadzenie wojny północnej i kto poniósł faktycznie koszta jej prowadzenia. Król Zygmunt zaczął od reform gospodarczych, podnoszenia podatków oraz tworzenia stałego wojska. Potem odebrał część majątków magnatów. Wszystko w imię prowadzenia wojny, która nie była w interesie korony Królestwa Polskiego. W październiku 1562 roku pojawia się widmo przyszłego wroga, kiedy król Zygmunt wydaje za Jana Wazę, młodszego brata króla Szwecji, swoją siostrę Katarzynę, która już w 1569 roku zostaje królową Szwecji. Pierwszy pakt z wrogiem zostaje zawarty i doprowadzi on później do potopu. Zygmunt podczas konfliktu z Gdańskiem powołuje komisję morską, która wymusza od miasta odszkodowanie i przekazywanie cła palowego. W 1568 roku Zygmunt August zaciąga pożyczkę od księstwa pomorskiego w wysokości 100 000 talarów, a w 1570 roku rozpoczyna budowę pierwszego okrętu królewskiego Smok. W sprawach wiary, zależnie od okoliczności, Zygmunt August raz jest protestantem, a raz chrześcijaninem. Jednakże król napotyka na trudności w zbieraniu podatków i zwiększaniu stanu wojska, ale jego kompetencje wzrastają ogromnie w 1569 roku, kiedy zostaje podpisana Unia Lubelska, w wyniku której powstaje Rzeczypospolita obojga narodów, ze wspólnym królem, sejmem, pieniądzem i polityką zagraniczną. Jednym słowem, hulaj dusza, piekła nie ma. I tak rozpoczyna się kolejny etap utraty suwerenności naszego małego imperium. I wojna północna kończy się kongresem pokojowym podpisanym w Szczecinie w lipcu 1570 roku. Rzeczypospolita zachowała księstwo Kurlandii i Semigalii oraz znaczną część Inflant. W 3 lata później na tronie polskim zasiada Henryk Walezy. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 23, w którym opowiedziałem o ostatnim królu polskim z dynastii Jagiellonów. Serdecznie zapraszam do odcinka 24 zatytułowanego Potop, część 2.